I czołem! Pytacie skąd się wziąłem? Witam was w kolejnym odcinku Chwila. Ale to przecież nie ta mapa. Jeszcze się powiem, dlaczego to nie ta mapa? A, już sobie coś przypominam. Chwila, to jest też to mapa z drugiego sezonu. A teraz tutaj jest. A, no pewnie. Bo teraz to chciałem wam powiedzieć pewną niespodziankę. Otóż, wysłałem mapę Brunixowi, aby ten w ogóle odkorkował moje miasto. I powiem tak. Jeśli chodzi o ruch, to tutaj zobaczcie. Jak to wygląda? 54%. Główna droga jest tak mocno zakorkowana. Tutaj robią takie nawet rondo, wszystko robiło, aby jakoś to odkorkować, a całe miasto praktycznie, mimo tego, że zmagało się tam z korkami, to całe to miasto się korkowało. No, więc trzeba było jakoś rozbiec, to takiego zrobiłem. Ja na przykład w korkach niestety jestem bardzo słaby, dlatego ja poprosiłem Brunixa, by tutaj bardziej odkorkował. W poniedziałek praktycznie wyszedł odcinek, ja jeszcze go nie widziałem i będę chciał, aby z wami na przykład odcinek obejrzeć. Więc dajcie na przykład mi chwilę i zobaczycie, chyba to będzie moja pierwsza reakcja na ten odcinek. Dobrze. Jeśli chodzi, to chyba to będzie moja pierwszy raz, będzie chyba to coś w rodzaju reakcji. I powiem tak. Jak na razie to jest właśnie ten odcinek. Widać, że ten odcinek będzie miał ponad 40 minut, czyli wychodzi na to, że prawdopodobnie mogłem dać nawet Blixowi trochę w kosiek, tak długo to zajęło. Dobra, więc zrobię tak, 3, 2, 1, Mamy tutaj dosyć ciekawe rozwiązanie, czyli 2 ronda, jedno na górze, drugie Chwila, nie to. Chciałem, żeby... Dobra, na dole. już. I domyślam się, że zamysł był taki, żeby pozbyć Chwila, i jeszcze jedna rzecz, żeby dobra była jakość. Dobra, no chociaż full HD. się Dobra. korków. I już zaczynamy teraz reakcję. No ale niestety coś nie wyszło, ponieważ taka kolejka samochodów oraz ciężarówek ciągnie się tutaj przez całe miasto, przez całą tę drogę i to sięga nam aż tak dotąd. Czyli jak zobaczymy to sobie z góry, no to mamy piękny korek właśnie z każdej strony do tego ronda. Ale to niestety jeszcze nie wszystko, ponieważ w tym momencie mamy 54% średniego natężenia ruchu, ale uwaga, to jest na tym trybie prostym, czyli pojazdy mogą zanikać, jak za długo stoją w korku. Także wyobraźcie sobie, co się stanie, jak ja to zanikanie wyłączę. I tak dokładnie zrobię, ponieważ nie ma co rozwiązywać problemów z korkami na tym trybie prostym. Czyli czeka nas trochę zabawy w tym mieście. Możemy jeszcze sobie zobaczyć z góry, jak ono się prezentuje. No, tutaj mamy taką główną część, ale poza tym mamy jeszcze 2 takie wyspy oraz trochę tego miasta jest w tych okolicach. Autorem jest FSP. Dziękuję. Dziękuję. I ja wyznaczę, jaką powiem to... O! Fajnie, że są od razu wymienione. Powiem tylko tyle. Ja jestem w ogóle zadowolony. Miasto fajnie mi się budowało w tym drugim sezonie. Szkoda, że w ogóle był bardzo niskie jeszcze zasięgi. Ale ważne jest co? Miasto mam gotowe. I to się nazywa Harmider. I bardzo dziękuję. No i powiem tylko tyle. No i jeszcze jak teraz to tutaj przytoglądałem, to niech wszyscy pozdrawiam Blunixa w tym momencie. MP i zażyczył sobie, żeby populacja nie spadła poniżej 150 000 oraz żeby na koniec odcinka średni procent natężenia ruchu wynosił minimum 80%. Także zapraszam was na odcinek z pogromcy korków. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to Dobra, to jest jakaś reklama. Szybko jeszcze omijam. I już włączamy wejdziemy sobie tutaj. w te ustawienia, to zobaczcie, co my tutaj mamy. Jak ktoś jedzie dołem, to może wjechać tylko na ten lewy pas, czyli potem nie może skręcić w prawo. Skoro tak, to zakładam, że w prawo da się pojechać górą, tak? No, nie za bardzo. Tutaj musimy jechać tam prosto. Czyli jak jedziemy z tej strony i chcemy na przykład tutaj skręcić w prawo, to musimy tak naprawdę objechać całe rondo. Czy tak samo jest z pozostałych stron? Na przykład tutaj też musimy wjechać na ten lewy pas, potem nie ma żadnego węzła, żeby to zmienić. No i tutaj też nie możemy skręcić w prawo. A jak to wygląda na górze? Wjeżdżamy sobie i też tutaj nie skręcimy. I potem dzieją się takie dziwne rzeczy, że jak sprawdzimy sobie na przykład tę drogę, to żeby pojechać tam, to oni objeżdżają mi całe rondo, co jest po prostu bez sensu. Oni się muszą w tym miejscu przecinać, gdzie akurat w prawo to by można skręcić bezkolizyjnie, więc Dobra, chyba przy tym rondzie trochę słabo projektowałem. Jak pierwszy raz projektowałem, to trochę bez namysłu. I zobaczymy, jak ekspert na to zaradzi.
Powiem wam tak, to jest po prostu do wyburzenia. Tylko czy całe? Może nie całe. Na przykład wyburzyłbym to rondo, które mamy tutaj na górze. Dalej, wyburzymy sobie te wjazdy tutaj na górę, dalej to oraz to. Po tej stronie tak samo, tego nie chcemy, dalej tego nie chcemy oraz tego nie chcemy. Ale te drogi bym sobie zostawił, bo jednak najwięcej tych samochodów jedzie z tej strony oraz z tej, w sumie tutaj też dużo. No ale dobra, zróbmy już taki po prostu prosty przejazd górą. Powstało tutaj coś takiego i teraz przechodzimy A ciekawe teraz rozwiązanie? do ustawień, więc może ja bym zaczął na przykład od wymazania wszystkich tych tutaj na tych wjazdach na to rondo. Dalej, bierzemy sobie te opcje, klikamy Ctrl-Shift-Klik, żeby mi się to dobrze ustawiło. Później możemy poprawić jeszcze to, czyli tutaj sobie jedziecie tak, dalej z tego miejsca wjeżdżacie tam na górę. A czy nie chcielibyśmy jeszcze czegoś tutaj zmienić? No oczywiście, żebyśmy chcieli. Weźmy sobie taką szerszą drogę i tutaj chcemy mieć takie 4 pasy aż do ronda. To jest chyba trochę inne niż tam, to coś mi się tutaj nie zgadza. Może to była taka droga, spróbujmy, okej, dalej tutaj jest taki dziwny węzeł. Dobrze, w takim razie zrobimy to w inny sposób, tam to sobie Ojej, jak tutaj nagle to przechodziło? Jestem odskoczony? wyburzyłem i teraz możemy doprowadzić taką nową drogę bezpośrednio do tego ronda. Tak. Dalej, co tu jeszcze mamy? W tym miejscu. Też by to można poszerzyć, niech to już będzie takie jak tam, już się może tym węzłem nie będę przejmował. Później z tej strony też niech będą 4 pasy, tylko może bez tych ekranów. Dalej, w tym miejscu tak samo. No i tutaj też obowiązkowo takie 4 pasy. Skoro tak, to chciałbym jeszcze poszerzyć to rondo, czyli dajemy sobie wszędzie tutaj 3 pasy. Skoro tego trochę Dobrze. Tutaj jak na razie ciekawe teraz tu wychodzi. Choć i tak na przykład... dobrze. tu pozmieniałem, to jeszcze raz Dam to jeszcze jakieś Ctrl-Shift-Klik, później 5 wracamy minut. tutaj i to zrobimy tak, że O, z tego anarchia. pasa po prostu Widać, że wybierzecie tutaj sobie jeden z Wow, widać tutaj absolutnie, że tutaj jest to bardzo anarchia i tutaj są już te trawy. tamtych, no a tutaj będziecie zjeżdżać na ten jeden. Ewentualnie potem jeszcze będziemy kombinowali, jak to dokładnie ustawić, ale to musimy zobaczyć, jak to nam tutaj wszystko zadziała. Po drugiej stronie ustawiłem sobie to identycznie i teraz przechodzimy jeszcze do tych ustawień na rok. Dobra, ja tutaj chyba ominię. No to co? O. Chyba przyszedł czas, żeby pierwszy raz w tym odcinku włączyć czas. Zapraszam was tutaj. Przypominam, że mamy teraz wyłączone zanikanie pojazdów, więc najprawdopodobniej będziemy mieli większe korki niż na początku, no bo oni się po prostu zaczną tutaj zbierać, chyba że po prostu udało mi się teraz już wszystko naprawić. Nawet nie ma co bardzo tego ruchu analizować, bo jednak sygnalizacja świetlna w tej grze to bardzo rzadko jest dobrym pomysłem, także ja bym to Dobrze. Tutaj jest kolejny korek się zrobił tutaj. wyłączył. No i zobaczymy, jak to teraz się zachowa, tylko że jeszcze bym na przykład powyłączał te wjazdy na zablokowane skrzyżowania. Na pewno po tamtej stronie, a czy tu robimy sobie taką główną drogę? No niby można spróbować. Ale coś mi się wydaje, że jednak ten ruch z tej strony jest po prostu za duży, żeby im się udało przejechać przez takie skrzyżowanie. W takim razie musimy jeszcze troszkę pokombinować. O, ciekawe rozwiązanie, że będą Mamy tutaj łącznice. sporo miejsca, także możemy zrobić podobny wiadukt jak na tamtym skrzyżowaniu. Wiadukt mamy też jakieś tutaj podstawowe zasady, ale musimy jeszcze porobić tego więcej, ponieważ teraz oni nie mogą jechać prosto dołem. Czyli teraz jak ktoś jedzie na dół, to tylko po to, żeby skręcić tam w prawo, czyli tego się możemy w ogóle pozbyć, albo po to, żeby potem pojechać w lewo, czyli chyba tych pasów mamy tutaj trochę za dużo. Spróbujmy to na przykład zwęzić do czegoś takiego, tutaj tak samo, no i to powinno wystarczyć. W tym miejscu musimy mieć więcej tych pasów, tak. Czyli jak to teraz robimy? Jak ktoś tutaj jedzie prosto, Dobra, czyli że teraz całkowicie zmieniło się skrzyżowanie, że wszyscy co jadą prosto, będą jechali łącznicami. a jak to wygląda na przykład z tej strony, no też niezbyt ciekawe. No jeśli chodzi o tą mapę, to głównie kwestia polegała sobie na tym, że tam w ogóle jest kwestia na cały przemysł naftowy i leśny, a później to jest strefa przemysłowa, a to jest wjazd jeszcze na miasto. Może ja bym zaryzykował i na przykład wpuścił ich tutaj trochę szybciej, czyli co, pozbędziemy się po prostu tego znaku ustąp pierwszeństw. No a jak teraz sytuacja wygląda z drugiej strony? Stoimy, dalej. Na początku odcinka ten korek był do tego miejsca, tak? A teraz mamy go jeszcze dalej. Ojej, chyba korek jest prawie do końca miasta. Ajajaj, serio wielki korek aż dotąd. No ale nie ma co się dziwić, że to się zwiększyło, bo jednak teraz te pojazdy nie mogą znikać. Ale przeanalizujmy sobie może tych. Gdzie wy tam tak naprawdę chcecie jechać? W prawo to tak naprawdę nie jest ważne, bo tam możecie skręcić bezkolizyjnie. Przejechali jakoś w te okolice i podłączyli się tutaj, no to powinno wtedy działać troszeczkę lepiej. Spróbuj.
Jak Trochę to jeszcze poszło? poprawiłem, także w tym momencie W końcu już się poprawiło. wygląda to tak i teraz jeszcze trzeba by ich zachęcić, żeby oni serio z tego korzystali. Co my tutaj możemy zrobić? Nie 80 na godzinę, tylko tutaj musi być obowiązkowo 110. No i tak będzie wjeżdżali teraz do miasta. I tutaj Takim okolice. problemem, więc może jeszcze to zostawmy. A tu kawałek wcześniej jest w ogóle co robić, może ja w ogóle tym się nie będę zajmował. Widać, że jak na razie Blue Nix głównie skupiał się na tym głównym skrzyżowaniu. I jak na razie tam w dalszej części jak na razie nie widać. Dopóki nie odblokujemy tych okolic. Tak jak teraz na to patrzę, to już nie wygląda aż tak źle. Na pewno z tej strony oraz z tej drugiej da się już fajnie przejechać. Problem mamy na przykład na tej drodze i ten problem No i teraz Blue Nix skupia się w ogóle tutaj na okolicach tej całej mojej strefy przemysłowej, gdzie to jest tak, tereny rolne, gdzie mamy tak dużą farmę. Tutaj jeszcze na C1 mamy tutaj jeszcze duży obszar wydobywczy. No i jeszcze dalej mamy przemysł leśny. ciągnie się dużo dalej i może tak naprawdę przyblokować nam to też z tej strony, więc tym się musimy szybko zająć. Ten korek ciągnie się gdzieś tutaj też dalej, ale to już tak naprawdę nie jest taka wielka rzecz, więc musimy jakoś pozwolić wam jechać tam szybciej. Sprawdźmy, gdzie wy w ogóle chcecie jechać. Ten by sobie pojechał tam w prawo, dalej, czy wszyscy tam chcecie jechać? Może sprawdźmy tę drogę. No, tutaj pokazuje, że wychodzi na to, że No i jak to tutaj wygląda? Od razu w prawo to nie jest żaden problem, bo to jest bezkolizyjne. Później mnóstwo chce jechać tam, na tę drogę, nie aż tak dużo i tutaj też nie aż tak dużo, czyli trzeba by przyspieszyć ten przejazd w tamtym kierunku. Tylko czy ja chcę teraz kombinować na przykład z jakimś tunelem albo wiaduktem? No musielibyśmy sobie przejechać tędy i potem podłączyć się tu. To by mogło trochę przeszkodzić tym, którzy zjeżdżają stąd. Może jeszcze bym z czymś takim poczekał, a na razie spróbujemy zrobić prostszą rzecz, czyli usunąć znaki oraz ustawić wjazd na zablokowanie. ciekawe jak to dalej przejdzie. No to teraz mija czas. Dobra, nie jest gdzieś tutaj. Dobra, to był zły pomysł, także wróćmy może do Czyli ja rozumiem, że bardziej się zakorkowało. tego. Niech ten korek będzie tylko po tamtej stronie, czyli ustawiamy sobie te znaki pierwszeństwa oraz wyłączamy ten wjazd na zablokowane skrzyżowanie. No a skoro chcemy się ich pozbyć szybciej, to chyba jednak serio trzeba zrobić ten tunel. Spróbujmy wyjechać z nim na przykład jakoś tutaj kawałek dalej, tak żeby jak najmniej tych budynków zniszczyć. To znaczy dobra, jeden możemy. Jeden albo dwa, nie wiem ile ich tutaj dokładnie było. Czyli przejeżdżamy sobie tak dalej. Pod tym całym rondem na przykład jakoś tutaj i teraz w tych okolicach będziemy Zdaje się, to chyba złą stronę to jest ustawione. wyjeżdżali na powierzchnię, czyli 0 metrów. Chociaż nie, co ja robię? To ma być po drugiej stronie. Czyli Właśnie. to sobie musimy wyburzyć i skręcić troszeczkę inaczej. To musi iść tak i teraz może będzie prościej z tym wyjściem. No tutaj i tak idziemy tak trochę pod górę. No spróbujmy. Czyli Wybaczcie, ale niestety tak właśnie wygląda okolica z tej Grenlandii. na przykład jakoś do tego punktu, tutaj sobie to połączymy i ja to jeszcze muszę trochę poprawić. No chwila. Dalej kolejna sygnalizacja Tak, widać, że zakrokowałem przez sygnalizację. świetlna, może ja to wyłączę i wiecie co, skoro tutaj twórca tego miasta się tak bawił tą sygnalizacją świetlną, to może ja po prostu ją sobie wyłączę wszędzie, bo tego jeszcze pewnie sporo tutaj znajdziemy. Czyli usuń wszystkie istniejące, tak, na pewno nie chcemy tego. I może ta mapka teraz trochę odżyje, tylko jeszcze tutaj widzę coś, że jest źle, czyli klikamy sobie z kontrolem, ale na nim jest mniejszy ruch, więc ja bym tutaj na razie nie kombinował z wiaduktem, tylko spróbował przyspieszyć tych, którzy chcą tam jechać w prawo. Jak to wygląda? Jedziemy tym prawym pasem i blokują was trochę Jeśli chodzi, to kwestia była taka, że oryginalne, główna droga to właśnie ona skręca dokładnie w lewo. ci, którzy chcą tam Ale jechać dalej dalej w prawo. prosto. No to może Takim nie. łukiem. Niech to będzie tylko pas do prawo skrętu, Dobra, a tutaj, trochę dalej przesuwam. tutaj dalej też sobie mogą przejechać, dopiero przy rondzie. Akceptuję takie znaki, to jest rondo i to też nie zawsze, czasem jednak to usuwam. Tak sobie czekam i Powiem tylko tyle, że tak, jeśli chodzi o to skrzyżowanie, to tak, wcześniej to miałem różne kwestie, bo tak, wcześniej tutaj robiłem ronda i się później okazało, że ronda nie zawsze okazała się dobrym rozwiązaniem. I czasami później robiłem takie skrzyżowanie, bo ono jakoś też jakoś działało.
Czekam, no i coś się poprawiło, no bo na pewno w prawo da się teraz fajnie skręcić. Tutaj dalej też sobie mogą przejechać, dopiero przy rondzie są jakieś problemy. Ale problemy takie poważne to my mamy z tymi, którzy jadą w tym kierunku, tak? Czyli znowu jest problem na tym skrzyżowaniu. No i co my Dobra, ja teraz chyba trochę przesunę tu możemy dalej. zrobić? Po pierwsze, sprawdźmy, gdzie wy chcecie przede wszystkim jechać. Wydaje mi się, że więcej ich chce skręcić tutaj w lewo. Czyli co, zrobilibyśmy na przykład jakiś wiadukt dla tych, Czyli którzy chcą łącznica. tam skręcić. No i teraz ja się zajmę połączeniem tego górą. Mamy to połączone, więc teraz musimy jeszcze pokombinować z tymi ustawieniami, czyli z prawego jedziecie tam, w sumie spróbujmy sobie Ctrl+S kliknąć, ok, tak będzie prościej. Dalej, tutaj już na przykład tych pasów nie zmieniamy, czyli jak ktoś jedzie potem tym prawym pasem, no to tylko po to, żeby skręcić tam potem w prawo, tak? A ci z tego lewego pojechaliby sobie na przykład na ten prawy po to, żeby potem przejechać prosto. Już tak naprawdę nie ma po co skręcać tutaj w lewo. Może ja nawet to usunę, żeby to mi teraz nie przeszkadzało. Dalej, musimy się też zająć tym, co mamy tutaj, czyli Ctrl+S. Ok, tak sobie zjeżdżajcie. O, i teraz tak wygląda węzeł. No, jeśli chodzi o skrzyżowanie, to trochę przypominało, mi się trochę przypomina tutaj trochę węzeł, raczej taki krzyż maltański, to ja mogę powiedzieć. Łączymy, no i powinniśmy mieć chyba wszystko. I z tego co widzę, to skrzyżowanie już działa. Zobaczmy to jeszcze na tej mapce. No pięknie, lekko czerwone, ale coś takiego może I widać, że już mam prawie połowę filmu. już być. Teraz wracamy do Czyli znowu tutaj się zakorkowało. tego ronda, ponieważ stało się coś dziwnego, ale czy wy tutaj jakoś czasami nie zawracacie? Coś się tutaj To ja widać, że jak do ciężarówka zdrową, to już widać bezpośrednio, że idzie do strefy dzieje. leśnej. Kliknijmy sobie na tego, tak? Dalej na kolejnego, w sumie dobra, niech będzie cała droga. Co wy tu robicie? Skręcacie w prawo, to nie jest problem, potem jedziecie jeszcze tam, no i jedzie was serio sporo. Ja już wcześniej myślałem, żeby zrobić na przykład takie odgałęzienie od tego wiaduktu, czyli wyjechalibyśmy sobie jakoś w tym miejscu, przejechali nad tym i podłączyli się tam. No i chyba teraz musimy to zrobić, bo jednak sporo nam się ich tutaj uzbierało. Czyli co, to by się musiało jakoś zaczynać w tym miejscu i teraz na przykład przejechać nad tym. No dobra, ja sobie to na razie tak postawię, najwyżej potem będziemy jeszcze poprawiać. Dobra. Dalej, tu, to co wy na to, żeby poszukać teraz jakichś innych korków, a to sobie na Innych korków, czyli główna droga. I te wszystkie w ogóle wsie, które zrobiłem w ogóle tutaj autostrady. chwilę zostawić. Cała ta droga to jest zakorkowana tak naprawdę przez tamto, a jak to wygląda tutaj? Na to rondo od tej strony da się wjechać, z drugiej strony się nie da, no bo mamy problemy tam. Później to rondo też jest zakorkowane przez tamto, dalej, tutaj tak samo. Czy ja teraz znajdę coś, co nie jest związane z tamtymi problemami? Tutaj też nie da się przejechać, no i to tak naprawdę w tym miejscu się kończy, potem do granicy już to wygląda dobrze. O, teraz ta okolica, gdzie tutaj jest ta strefa przemysłowa. Tamtej strony na razie bym nie ruszał, bo to jest zupełnie niezależne od tego. To sobie może zostawimy na koniec, a teraz ja bym poszukał jeszcze jakichś korków po tej stronie, chociaż tak O, już prawie tutaj znikają korki. zrobię taki tunel, czyli schodzimy sobie na te minus 12 metrów jakoś do tego miejsca i tutaj potem po drugiej stronie wychodzimy, tylko będziemy musieli parę sklepów zniszczyć, no ale to już trudno. Jeden taki tunel powinien nam wystarczyć, w razie czego możecie przechodzić na drugą stronę tam. No ale obawiam się, że bez wiaduktu się nie obędzie, bo jednak ten korek jest tutaj za długi, z jednej oraz z drugiej strony. W takim razie wyjedziemy sobie tutaj Dobra, czy ja rozumiem, że to się robi wiadukt? zaznaczamy sobie Nieźle się to teraz mówi porobiło. wszystkie te punkty na tym wiadukcie i próbujemy to delikatnie podnieść tak, żeby tam się dało normalnie przejeżdżać, czyli jeszcze na przykład troszkę wyżej. Coś takiego powinno wystarczyć i teraz może wam już tego nie będę pokazywał, bo jeszcze troszkę tutaj tym movitem popracuję, żeby to nie było takie bez sensu powyginane. Dobra, to już mamy Dobra, już jest gotowa tutaj ta część, no to... zrobione, więc teraz przechodzimy A, teraz zajmujemy się też strzałkami. jeszcze do tych ustawień. Tutaj to Dobra. mamy tu jeszcze jakieś rondo? No tak, mamy tutaj takie kolejne, więc ja się teraz tym wszystkim zajmę. Mamy to już zrobione. Dobra, teraz tak rozumiem, Blooming przez kolejne odcinki przez dłuższy teraz czas zajmować się jeszcze rondami. No i aż do Także samej udało mi granicy. się ustawić 6 rond aż tutaj do samej granicy i mam nadzieję, że teraz będzie troszeczkę lepiej. Dobra. Skoro po tej stronie nie mamy już jakichś wielkich korków, to ja bym teraz przeszedł na drugą stronę, czyli O, teraz będzie tutaj okolica.
możemy uznać, że to jest taka druga część odcinka. Zupełnie nowe miasto, no i zobaczmy, co się tutaj dzieje. Wy stoicie w takim korku. Co to w ogóle jest? Jak to rondo wygląda? Dalej, tutaj takie ronda zablokowane. Potem coś takiego, ale to jest, rozumiem, przez tych, którzy czekają do tego portu, tak? A bo ja wiem, możliwe. Ja teraz ja zaskupałem takim zaskoczony, że jaki tutaj się korek zrobił po tej stronie. Z tym oni wjechali i co z tego? Dobra, ja teraz jeszcze dalej przesuwam, Jak nie da się pojechać. bo wychodzi na to, że teraz będzie właśnie z autobusami. O, i teraz będą Tutaj autobusy. kolejna bezsensowna rzecz, czyli przystanek zaraz za tym rondem. Przesuńmy sobie to dużo dalej, żeby tego tutaj nie blokować i w sumie ten też by można przesunąć. Dobra, niech to tak wygląda, teraz powinno być troszeczkę lepiej. Powoli coś się tutaj naprawia, coraz bardziej te drogi są przejezdne, tylko może byśmy teraz zrobili taką rzecz, żeby na przykład ci stąd mi się tutaj tak nie wpychali, bo to jest i tak wyjazd z takiego portu, tam możecie czekać, czyli w takim miejscu możemy ustawić te znaki, tylko nie chcę ich usuwać, tylko chcę je ustawić w ten sposób. Czyli żeby tamci sobie jechali, nie czekali na tych. Później, tu jeszcze mamy kolejny przystanek, tak? No, gdzieś on musi być. Jak go przesunę, to będzie bliżej ronda. To też nie jest takie dobre. No właśnie, to by wtedy musiało być tam, więc przystanki, bo tu jest taki kolejny i to też mi się tak blokuje. Może po prostu inaczej. Ja muszę tę drogę poszerzyć i tyle. Nie przejmować się, że ona jest tutaj taka ładna, zielona, po prostu potrzebujemy tego, czyli przejeżdżamy. No i droga, która tutaj była I szkoda, że taka za ścieżkami rowerowymi zostaje zamieniona na sobie pasmową. tak dalej, tutaj i potem ten wyjazd też możemy sobie poszerzyć, no i powiedzmy, że tam dalej będzie już to zbędne. A po tej stronie coś jeszcze robimy? Tak naprawdę nie trzeba. No to jak teraz wyglądają te przystanki? Ty się zatrzymujesz tutaj, ty masz jakiś problem, spróbujmy cię przesunąć, wrócić, w sumie nie, niech to będzie trochę oddalone od tego skrzyżowania, w takim razie to też. W sumie dosłownie kawałek dalej mamy kolejne przystanki, nie podoba mi się to. Wystarczy nam taka pętla w tym miejscu, w sumie ona też nie potrzebuje mieć aż 3 przystanków, no nie. Jeden przystanek na pętli, potem kolejny tutaj, dalej wjeżdżamy sobie w głąb tego osiedla, no dobrze, bo wtedy stąd będą mogli przejść przez ten park i na przykład wejść do autobusu, który zatrzymuje się tu. No i to już wygląda w miarę dobrze, oczywiście te autobusy zatrzymują się tutaj i oni nie pomyślą, żeby go lewym pasem jakoś ominąć. No ale tak to niestety działa w tej grze. No dobra, także ja bym te okolice może Dobra, to widać, że coraz mniej to się teraz ruchu. zostawił, ponieważ i tak jest już dobrze i skoro my mamy teraz 51%, to znaczy, że jeszcze jakieś problemy mamy tutaj. Właśnie. Cała ta droga jest zakorkowana i ten korek ciągnie się dokąd? Praktycznie do tego ronda. Czyli w takim razie musimy jeszcze popracować Znowu tutaj korek. nad tym rondem, żeby oni tu mogli szybciej wyjeżdżać. Ustawimy sobie w takim razie wjazd na zablokowane skrzyżowanie oraz pozbędziemy się tych znaków pierwszeństwa. No i powinno być lepiej. A czy gdzieś jeszcze podobne problemy mamy? Przez to rondo sobie przejeżdżacie, tutaj przejeżdżacie, w tych okolicach jest dobrze. Tu się zatrzymują jakieś autobusy, ale to już serio, bez przesady, to tak naprawdę nic nie jest. W sumie cały ten blok się robi czerwony, przez to, że autobus ma tutaj przystanek. Takimi rzeczami to ja się na pewno nie będę zajmował. I tu są kolejne. O, i problem jest jeszcze tu, ale to jest przez to, że to skrzyżowanie jest za blisko. Czyli też musimy na tym rondzie ustawić wjazd na zablokowane skrzyżowanie, no i tak naprawdę te znaki pierwszeństwa też możemy usunąć. Później kolejne rondo, dobra, też się tego pozbędziemy, tutaj sobie wjeżdżajcie szybciej, bo jednak sporo was jest, no i w tym miejscu to już jest tak naprawdę wjazd z zagranicy. Czekając aż oni tam przejadą, to ja bym przeszedł jeszcze na te wysepki, ponieważ tu się dzieje coś takiego dziwnego. Co wy tutaj chcecie zrobić? Podjeżdżacie sobie pod ten port i znowu oczywiście mamy coś takiego, gdzie jeszcze parę tych ciężarówek by się zmieściło, także pozwalamy wam tutaj wjechać. No a dalej, czy ja jestem jeszcze w stanie coś zrobić z tym? No, tak się zastanawiam nad wyburzeniem tego, chociaż widzę, że tutaj wszędzie mamy zamalowane takie strefy, więc docelowo pewnie tu będzie jakaś spora strefa fabryczna. Powiem tylko to, że tutaj była strefa, tylko wszystko się wyburzyło. No, chociaż część tych dróg i tak byśmy mogli wyburzyć. Na przykład to jest niepotrzebne, niech to po prostu wszystko będzie w takim samym stylu. No a tutaj te strefy oczywiście możemy oddać. Weźmy też na przykład taką drogę czteropasmową, to sobie poszerzamy, dalej wjeżdżacie tędy, tak? Ale no właśnie, jak ta droga będzie szersza, to wy się tutaj szybko schowacie. Potem to poszerzamy, tam dalej kawałek możemy poszerzyć. No i skoro problemy macie tutaj, to też jest do poszerzenia. Tak oraz tak. No i Tutaj jeśli chodziło, to tutaj przecież była droga jednokierunkowa w dwie strony.
Chyba więcej z tym już nie zrobię, po prostu tutaj czekacie na swoją kolej do tego portu. Mamy 64%, a chcieliśmy mieć 80%, tak? No to zobaczmy jeszcze, jak to wygląda na przykład tutaj. Czy coś się z tym da zrobić? Wątpię. To jest też dojazd do takiego portu, także dużo ja z tym nie zrobię. Poza tym cała ta wysepka wygląda nawet dobrze, tutaj też to wygląda dobrze, więc co tu się jeszcze dzieje? Gdzie są te brakujące procenty? Tu się niby coś blokuje, ale bez przesady, chyba że chodzi wam o tę drogę, z którą ja dużo nie robiłem. No nie, tak naprawdę korków tutaj nie ma. Tędy też sobie jakoś jedziecie, więc mi się wydaje, że musimy po prostu jeszcze chwilkę poczekać. Tak, dajmy temu jeszcze parę minut. Jeszcze czekając mogę poprawić taką jedną rzecz, czyli żeby oni tutaj na przykład szybciej sobie wjeżdżali na to rondo. Zapraszam oraz usuwamy te znaki. Ale coś mi się wydaje, że my tutaj dużo więcej procent nie osiągniemy. Ja wiem, że FS chciał mieć minimum 80%. O, i to jest chyba zakończenie, więc posłuchajmy już ostatnie zakończenia. 50%, ale sami chyba przyznacie, że to miasto jest teraz przejezdne. To na pewno nie jest już coś takiego, jak mieliśmy na początku, że to miasto po prostu umierało od korków. Mamy po prostu w niektórych miejscach większy ruch. Też widzę, że tutaj nam się zrobiły takie drobne koreczki przez to, że puściłem ich trochę szybciej, ale tak naprawdę mają gdzie jechać. Po tej stronie też ta droga jest pięknie przejezdna. A jeśli chodzi o tą drugą część miasta, no to też oni tutaj po prostu stali, te ronda wszystkie były przyblokowane. No a teraz da się tutaj normalnie, płynnie jeździć. Też przypominam, że na początku mieliśmy włączone to zanikanie pojazdów, więc jak właściciel sobie będzie chciał, to sobie te opcje przełączy. Wtedy już na pewno powinno być te 80%. Dobrze. Też była prośba o trzymanie się w okolicach 150 000 mieszkańców. Dobrze. Także to... Wow, ile osób się wydarzyło łącznie? Dokładnie 1900 budynków się wydarzyło. Też nam się udało. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli jesteście nowi na kanale, to oczywiście pamiętajcie o subskrypcji. Trzymajcie się, do nas. Dobra, to jest zakończenie, więc teraz szybko jeszcze zobaczmy po tym odcinku, który liczył ponad 40 minut, to szybko jeszcze zrobię jedną komentarz i zobaczymy jeszcze, jakie są komentarze. Na przykład, kiedy widzę takie zagrożenie, no cóż, się w kieszeni otwiera, czemu niezwykłe rondo, albo rondo z wiaduktem bez końca, albo wprost. Myślę, że rondo zasługiwało na wywalenie, ewentualnie na postawienie na nim wiaduktu z drogą główną, ewentualnie widać, że jest to droga główna, który ruch był przerywany przez ronda. Tutaj jak na razie tutaj najwięcej daje tutaj właśnie Giver 19. Tutaj ktoś chciałby, żeby była dokończona. I to jest najciekawe. Ciekawe o 77 i to było tak. Fajne, ciekawe miasto, a odcinek jest zawsze super, Blunik jest w formie. Chyba brakowało pogromcy na tym kanale, bo widać jak duże zainteresowanie. I to jest tak, to za mapę i czy potrzebne są jakieś mody DLC i natychmiast jak jeżeli chodzi o mapę, no to ja powiem tak, że to mapa nazywa się Nuk. Ale już to mam i tutaj zobaczyć jakieś inne. No wszyscy na przykład, Viking robię drugie miasto od FPS-a, dziękuję. Ile samochodów wygrałeś mocno przesada, miasta powyżej 50, a samochodów jest jak w Warszawie, a poza tym oni sobie nie mogą nic zrobić w tym mieście, że samochody nie powinny wykonać tej drogi. A dzięki jeszcze, że Kamila też pozdrawia. Widać, że nawet niektóre osoby też mnie pozdrawiają, więc tylko zostajcie jeszcze na przykład dobra, tylko jeszcze ja tylko napiszę tutaj jeszcze komentarz. Dobra, to jest mój komentarz. Mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj już w porządku, jeśli chodzi o ten odcinek. A jeszcze chwilę muszę, bo zostaje jeszcze jedna rzecz, która pokazała się całego miasta w grze. Powiem tak, dobra. No to już jesteśmy w mieście, już po tym jak Blunik naprawił. Jeśli chodzi to taką, no teraz się tak. Tutaj najważniejsze zmiany jakie chyba nastąpiły, to w szczególności na tym właśnie rondzie. I teraz jest lepiej wygląda tutaj właśnie ten ruch ze skrzyżowaniami. Tu jeszcze jest ciekawe wygląda jeszcze rozwiązania tutaj. W szczególności, bo jeśli chodzi o specjalne odcinki, to powiem tak. Niektóre rozwiązania ze skrzyżowaniami to mi się podobają, w szczególności ta łącznica w tej okolicy. Czy na przykład jeszcze w tej okolicy. Jestem zadowolony. Rozumiem, że w niektórych momentach to były zamieniane drogi.
i nie wszędzie na przykład rozumiem, że można było. Rozumiem, że największy też korak był przegłosić to jako dzielnicy przemysłowej. Bardzo dziękuję Blinixowi, że udało się odkorkować. Nie wiedziałem, że głównie przyczyną były na przykład jeszcze autobusy, które miały teoretycznie które miały zmniejszyć ruch, a generowały jeszcze duże korki. Powiem tylko tyle, że jeśli chodzi o odcinek, fajnie, że na przykład tutaj w okolicy też jest w miarę takiego miejsca, takiego korków jeszcze nie ma. Wiem, że jeśli chodzi o ruch, no to wcześniej był 60, teraz nagle spada do 50. Powiedziano jednoznacznie, że tutaj specjalnie, i to powiem tak, specjalnie tutaj praktycznie jeśli chodzi o całe to jest taki korek, to dlatego, że jeszcze tutaj nagle odbudowywała się jeszcze tutaj te strefy przemysłowe, które mi tutaj, tam w trakcie odcinka tutaj dosłownie one zanikały i się burzyły, bo widać było, że aż 1900 budynków padło. No. Tylko jeśli chodzi o rzeczy, gdzie na przykład nie będzie nie rozpatrzona, to chyba trochę pewnie na tą trochę przemysłową, ale nie. Rzeczy, które chciałem powiedzieć to tak. Jeśli chodzi o to, bardzo dziękuję Blinixowi. W szczególności, że udało się chodzić o główna droga w mieście, czyli to cała główna autostrada jest całkowicie przejezdna. Oraz to, że tutaj strefa przemysłowa też jest, ruch jest na tych strefach przemysłowych też przejezdny. To można całkowicie dziękować. Ja myślałem, że nie więcej Blinix dodaje jeszcze, nie wiem, co nawet jakieś porty, więcej na przykład tam portów, jak to było w pierwszym razem, jak oddawała miasto, że między innymi tutaj byłyby takie przeprawy portowe, choć ja też wyciągnąłem sobie przejazdy promowe, które dawały takiego, mimo że jakieś tam odkorkują, to i tak efektywne to nie są. Myślałem, że jak tutaj będą na przykład jakieś tam duże porty rzeczne, to że te porty rzeczne co najwyżej będą całkowicie obciążą cały ten ruch i wszyscy będą się palić tam na porty, ale jak na razie i tak jestem zadowolony. Wiem, że bardzo długa to była batalia i rozumiem, że tutaj był jeszcze zwiększony poziom przez to, że były tutaj wyłączone tam zablokowanie się pojazdów. Bardzo dziękuję i powiem tylko tyle. Jeśli chodzi, to powiem tak, jeśli chodzi o z komentarzami, to powiem tylko tyle, że to też pierwszy raz jak ja komentuję praktycznie też na to pierwsza taka reakcja przy tym komentowaniu, więc mam nadzieję, że to będziecie trochę wyrozumiali, więc jedyna rzecz jaką powiem to tak. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Stałych widzów zachęcam do zostawiania łapek w górę, komentarzy, nowych widzów zachęcam do subskrybowania. Wszystkich zachęcam do pozdrowienia Blinixa, bo zasługił sobie, w szczególności jak patrząc się na to, jak długi to właśnie odcinek na jego program korków. Nie wiem, może po pewnym czasie, nie wiem, zrobię pewnie po jakimś czasie może zrobię kolejne miasta i zobaczymy, czy Blinix później jakieś trzecie miasto zrobi, zdaje mi się, ale jak na razie nie, ale to pewnie po pewnym czasie, nie wiem, może w ciągu roku się coś tylko się zrobi, a jak na razie to rzecz, którą powiem tak, nie, to wszystko co chciałem podziękować, to już to zrobiłem, więc to wszystko ode mnie, do zobaczenia.